Widzicie, blachę już sobie ustawiliśmy. Tylko nie blachę, to jest aluminium. Tak, a przepraszam, tak, bo zgadza się. I po to się wykosztowaliśmy, że bekało nam się kuźwa kupę czasu za blachę. Zgadza się, nie blachę, aluminium. Marcin tutaj zostawia takie małe nawiski, żeby po prostu woda tam się nie dostawała. Tak, żeby nie spadała na ten. Zaraz zmierzymy tutaj, ile trzeba ciąć tej blaszki. Tutaj widzę tyle. Gdzieś to jest aluminium. Aluminium. I z tyłu tutaj tak samo. Też, no ile tam zostawiasz? No nie, jeszcze nie, to nie jest ustawione, ale myślimy gdzieś tak koło centymetra. 185 tutaj tniemy, zaznaczam, ale jeszcze sobie posprawdzam, co mi pozostanie. Czy ze ścinek, wiecie, pokryje cały dach. Bo jak widzicie, nie ma tego tak dużo. Nie wiem, czy mi jedną blachę brakuje. Powiem wam, że wiem, że jak robiłem poprzednim razem, mnie to stresowało i teraz też mnie stresuje, także coś w tym jest. Sometimes what you want ain't what you need. Sometimes letting go can make your heart bleed. Sometimes the road ahead seems dark as night. Have some faith in yourself, that's the guiding light. You should know that when your dreams have hit the ceiling and fallen back down on the ground, let me tell you, I know the feeling. I used to live in that town. One door closes, another swings open. That's life, and not to dwell upon the darkest hour, they say, is just before dawn. You might take a fall, but you can bounce right back. Go to town dressed up like a heart attack, 'cause you know that when your dreams have hit the ceiling and fallen back down on the ground. Let me tell you. W tym momencie Marcin robi klapę, bo ta blacha, która się znajduje, ona oczywiście nie jest przytwierdzona. To jest po prostu tak położone na chwilę, ale tak, a w tym momencie to jest oddzielną strukturą, to z tym drewnem. Na razie nie ruszam, bo na razie tutaj sobie majstruję, nie chcę sobie poniszczyć. I będzie tutaj skos i na to pójdzie blacha. Czy to jest pierwsza z klap? Klapa była mierzona, pokażę wam z drugiej strony, odtąd, od krawędzi do połowy tej deski, tutaj do tej deski połowy, co nie? I generalnie robicie dwie takie same klapy. Różnica między tymi klapami jest taka, jak pamiętacie z poprzedniej klatki, że jeden jest daszek pełny, a drugi będzie siatkowy. I to jest ta różnica. I bardzo, bardzo polecam jakby nie robić w odwrotnych kolejnościach, bo najważniejszy jest dach, żeby nie przeciekał. I później z tego, co wam zostanie, robicie jakby te wszystkie boki, które tam, te narożniki z aluminium, które po to są robione, że w razie jak jest wieczna pogoda, paskudna, broiler ma gdzie tam się ukryć. Jest jedna wada tych klatek, albo raczej nie wada, tylko jakby moglibyśmy jeszcze coś zrobić. Z tyłu powinniśmy zrobić, co nie, Klaudia, taką jakąś klapkę, albo mieć coś takiego fajnego, tak, zakładanego, wiecie, bo czasami jak jest super pogoda, której teraz na przykład w nocy nie mamy, bo w dzień jest fajnie, ale w nocy jest paskudnie, to ta klapka powinna być podniesiona do góry i tył powinien zostać zamknięty, czyli cała ta część jest pozbawiona wiatru, no prawie z każdej strony, tylko nie od frontu. Marcin mówi o tutaj, o tej stronie.
Że tutaj my w tym momencie stosujemy to plandeki, tak? Tak, plandekę. Oczywiście plandeka robi robotę, tylko wiecie, jakby to było jakby zintegrowane, plandekę naciągać i ściągać, no bo w dzień trzeba ściągnąć, bo jest naprawdę ciepło, a w nocy jest naprawdę zimno i jakby takie jest to upierdliwa zabawa. Mniej więcej sobie to układacie, żeby to było oczywiście w kącie prostym. Tutaj jest i tu już się tego, bo chodzi o to, że później jak się dwie śruby wkręci, żeby nie było właśnie tak jak mi tutaj wystaje trochę. Gdzieś musiało jednak to skręcić. Dobra, ja nakręcam. Ja robię to z kontrład. Wcześniej robiłem to z takiego szerszego drewna. Szerszej listeweczki. Myślę, że prawie 2 razy szerszej. Ale chcę spróbować z kontrłaty, bo wydaje mi się, że kontrłata powinna wytrzymać. W szczególności, że na to pójdzie aluminium, które to wszystko jakby usztywni i wzmocni. No zobaczymy. Mam dużo tych kontrłat, a nie mam tamtych desek, więc pomyślałem sobie, to wykorzystam to, co mam. A czas pokaże, na ile to był sensowny pomysł. Tutaj jest listwa wzmacniająca. Dobra, i pokazujemy wam, jak wygląda ta klapa, ale nieskończona. To jest coś takiego. To jest mój patent. Chodzi o to, że akurat moja blacha była za krótka, a muszę ją przecież na czymś oprzeć, bo wiecie, ten fragment tutaj zaczął się taki zrobić, także na czymś trzeba oprzeć. I teraz problem jaki mamy, albo problem, to nie jest problem. Tu musi pójść następna łata, tu wszędzie. Chodzi o to, żebyście mieli płaszczyznę, na którą tą blachę położycie, bo jak widzicie, to jest troszeczkę wyżej, to troszeczkę niżej. I tak samo z tamtej strony. No to taka dodatkowa robota, wcale nie trudna, trzeba to po prostu zrobić. No i kładziemy blachę i kończymy tą nierówną grę na dziś. Nie wiem, czy to Klaudia pokazała, ja to wcześniej mówiłem, robicie zakładkę, tu siatka aż dotąd idzie, co nie? To chyba było widać. Drutem stalowym na 60 cm od końca robię jakąś pętelkę. Ja wiem, że te pętelki, już mi ktoś zwrócił uwagę, że są bardziej profesjonalne i się zgadzam, są bardziej profesjonalne, ale ja kompletnie nie umiem takich rzeczy robić. Nie chcę mi się YouTube'a jakby przeszukiwać, jak to zrobić, także na razie robię w ten sposób. Robimy pętelkę i zaraz taką bierzemy rurę 32 do wody. To będzie nasz uchwyt, bo nikt by za drut nie dał rady tego utrzymać. Tylko najpierw to zagnę. Do wysokości własnej to dobieramy, czyli do mojej, bo do Klaudii na przykład jest za wysoko, wiecie, tak. To już to niestety nie dla każdego, jak jest różnica we wzroście 20 cm, to niestety tak, Marcinowi jest wygodnie, a ja muszę jednak trochę bardziej na palcach, ale na palcach, a ja bym znowu musiał na plecach, wiecie, że zgięty. Dokładnie. Więc najlepiej jak ktoś jest dostosowany do osoby, która to będzie robiła, szczerze mówiąc. Dobra, teraz wkładamy rączkę. Bardzo fajnie się te rury sprawują, naprawdę jest to wygodne i nic się nie dzieje, dopóki pies wam nie pogryzie. Nie, ale powiem ci, że to tylko te małe siuśmajtki wtedy gryzły. Tak, tylko one. Tak, a Azja już nie, ta noc w ogóle. Ja daję na 60 cm od krawędzi ten drut, żeby tak był jak szeroko. Tutaj. Czyli mniej więcej tu.
Już, bo kółeczka są tutaj. Wyciągnij. Czekaj, ja ją wezmę. Nie, zostaw. Poczekaj, tutaj, ale nie Tutaj weź. Na razie robiliśmy różne długości karmidełek. Myślimy, że takie około 130 cm są najfajniejsze do przestawiania i też jakby najbardziej pojemne. Pamiętajcie, że to musi się gdzieś zmieścić, a takim dużym operowanie wśród brojlerów wcale nie jest łatwe, bo one się rzucają zawsze na jedzenie jak wariaty po nocy. Później jak są najedzone jest trochę spokojniej, ale po nocy są jak wariaty i wiecie, no trzeba tak tym manewrować, żeby jakiegoś nie zgnieść. A to wcale nie jest takie oczywiste. Tniemy. Znowuż nierówna gra. Stary musi zrobić następną rzecz. Same karmidełka, jak widzicie, powtarzamy, znaczy te no karmidełka, nie? Czy to jak to się nazywa? Korytka. Cały czas powtarzamy. No tak jak mówiliśmy wcześniej, tak samo sądzimy w tym momencie, że to są najlepsze korytka, jakie mieliśmy do tej pory. Są lekkie, łatwe do czyszczenia. Super.
Generalnie naprawdę fajna rzecz. Może są jakieś lepsze, ja się nie upieram, ale na razie nie odkryliśmy. Fajnie wygląda się spodenki te skarpetki. Że ma wysowne skarpetki. W awokado. Nie wiem, kto to mi je kupił. Oczywiście to jest prezent, bo abym na to nie wpadł. Ale noszę, bo mi pęty pękają i mam nakremowane teraz. Naszym kremikiem. No tak. No. Ale powiedz, pomaga, co? No pomaga, tylko no jak to z tym kremem? Musi być skarpeta, bo jak ja cały czas chodzę po tych żwirach, po tym wszystkim, nogi ufaflane jak u Bambra, takiego spod budki. Ja już udaję szczoteczkę do mycia. No, ja tam szczotkuję, ale no wiecie, jak to się chodzi w tym kurzu, to jest zafulowane nogi równo. W klapkach chodzić, więc... A ja uwielbiam w klapkach chodzić. Dobra. Nosie. Ta nosie. Rysujesz smalec łojowy na moich skarpetach. Ty chciałeś zjeść moje skarpety. No tak. Ja widziałem najwyraźniej. Najwyraźniej pan cię widział. Jesteś zadowolony, co? Zadowolony jesteś. Zadowolony. Dobra, kochanie, możesz mi tu podtrzymać, bo coś mi się nie układa. Oj. Gdzie mam cię potrzymać? Tutaj, bo to się całe No już idę. koleboce, a ja nie mam jak... Widzisz? Mój bargolcu. Kochany. Andzio! No chodź jeszcze na buziaczki. Chodź jeszcze! Aha! Idzie. I Minimum przytulanka. takie pół godziny jest tulanka. To są dobre psy. Chodź tutaj, tulanka, proszę mi tutaj złapać. No, Azja! Azja, zabieraj pyszczek. Tutaj mamy wszystkie bariery, jakie potrzebujecie do założenia poidła dzwonowego. Czyli widzicie, macie tutaj taką miskę, do której dajecie piasek, żwirek, co tamkolwiek, to generalnie jest obciążenie. Robicie taki obciążnik, jak widać właśnie, obciążnikowy. Tak, super, fajnie, widzimy, Żabciu. I jaka szuflada, może mi przypomnieć? No ja nie pamiętam, ty tutaj jesteś ekspert. O, ja przypominam sobie. Tak? To się tak głupio robiło, że popatrzcie, tu wchodzi wam, Gdzie tu? tutaj wchodzicie to na tym sznurku i ten sznurek musi tu zostać. Jak nie jesteście pewni, to przywiążcie go sobie do węża, żeby wam nie uciekł. Teraz wam pokażę dlaczego. I tutaj widzicie, musicie to ściągnąć i ten dzyndzel musicie w ten sposób tutaj zakręcić. Ojej. O, jest, idzie. Zakręcamy i on teraz wychodzi tu górą. Tu górą wychodzi. Następnie tak. Następnie tutaj się robi w ten sposób, że to się montuje tutaj, tu i tu się powinno to do boku co tam widzicie, już jest. I teraz ten sznurek nie wiem do czego jest.
żeby zawiesić, kochanie, gdziekolwiek to by wisiało. Tutaj to się ustala, tutaj wiecie, tym pokrętłem chyba ilość wody, jak ma to płynąć. Ja już zapomniałem, bo to się chyba sprężynę w jakiś sposób napina i wiecie, i w ten sposób to działa. Dobra, ja będę wieszał ten dzwon tu, czyli dokładnie robię to samo co w klatce obok. Mam tu jakieś śrubki. Zobaczymy, czy ta się chyba nie zmieści, co? Mam tu takie dwie. W tym momencie, zobaczcie, znajdujemy się po przeciwnej stronie drogi. Jedna klatka z broilerami właśnie znajduje się tam. No niestety drugiej już nie zmieścimy, bo by nie starczyło nam miejsca po prostu na ich przebieg. Mamy nadzieję, w ogóle trzymamy kciuki, bo już nie pamiętam, jak to było w zeszłym roku, czy nam starczyło. Więc z tą dużą klatką, widzicie, znajdujemy się na przeciwnej stronie. I tutaj były... O, poczekajcie, na chwilę wrócę i później skończę wam opowiadać. Dobra. Mamy pierwszą część. Gdzie? W ten sposób. Bing, bing, bing. Dobra. I teraz macie tutaj wiadro. Wszyscy polecają 20-litrowe, więc ja polecam 20-litrowe, ja mam 30. Dlatego, że no, było łatwiej manewrować jest takim mniejszym wiadrem, ale wody starcza dla tak, znaczy nie, 30 litrów do wieczora, ale rano przyjdziecie, będzie już sucho. Tak. Także no i to mówimy przy 30. Tak, ale ja chciałam, że przy 20 to będą na pół dnia starczy. Tak, a przy 20 chyba pół dnia. Nie starczy mam na cały dzień. Także no to już zależy, co chcecie dźwigać, jaka wygoda. Tutaj jeszcze chciałbym tak polecić, to też mówiłem właśnie Klaudii, że warto by było wspomnieć, że będziecie potrzebowali, co chciałem powiedzieć, że będziecie potrzebowali wszędzie mieć węże. Przepraszam was, jestem śnięty jak ryba. Będziecie wszędzie węże. 30 litrów nalać dziennie co najmniej. Jak jest naprawdę upalny dzień i one się najedzą, to jest kupę targania. To jest praktycznie, moim zdaniem, jest robota głupiego, chyba że będziecie czymś podwozić, jakimś wózkiem i przelewać. Dlatego my wszędzie będziemy mieli osobne węże. Te klatki najlepiej by były jakby na jednym pastwisku dwie koło siebie, bez dwóch zdań, najlepsze rozwiązanie. No ale my mamy jak mamy, dlatego musimy mieć więcej węży, bo no po prostu mamy jak mamy, no nie? Chyba wziąłem tu jest coś, tu się coś, o. Oj, cudaku, cudaku. Nie myślcie, że tak łatwo jest to przetargać. Są to dwa do pełna napaćkane zbożem i tam paszą i zalane wodą kubły dla naszych rosołków. Dzień dobry. Dzień Witamy dobry. was już w końcówce tego odcinka, w takim małym podsumowaniu. My bardzo lubimy końcówki. Tak, szczególnie Marcin. I chcieliśmy właśnie wam tutaj w tym momencie pokazać, jakie są niezbędne oprócz samej klatki, oczywiście broilerów, narzędzia, które ułatwiają wam życie. Tak, i pamiętajcie, że codziennie my w tym momencie karmimy dwoma takimi wiadrami, one są 30-litrowe, dwoma takimi wiadrami karmimy te dwie klatki. Ale pamiętajcie również, że jedne są znacznie starsze, więc jedzą więcej z tych dwóch wiader niż pozostała klatka. Także prawdopodobnie jakby w szczycie ich jedzenia będziemy zużywać około 2,5-3 wiader pokarmu. My jeszcze nie wiemy, my patrzymy na oko, one są karmione 2 razy dziennie, czyli to nie idzie na jakby jeden rzut. Są 2 razy dziennie karmione i my patrzymy, jak się zachowują, jak są głodne, kiedy zjadły i wtedy dajemy im więcej. Marcin sobie tam trupta z wiaderkiem, a zobaczcie, no i przysłoniliśmy je troszeczkę
żeby właśnie, bo od tej strony, od tej, gdzie ja stoję, wiatry często są, ale noc była w miarę spokojna, ale mówię na wszelki wypadek, bo one są jeszcze malutkie. No, tutaj trafiły na pole kiedy, Żabciu? 3 dni temu Kilka czy 2 dni dni temu, temu? chyba 3 do 4, prawda? Coś No, tak, nie, poczekaj nie. Klaudia. Raz, dwa, 3 dni 3 dni temu. W tym momencie pokażemy Wam, jak się przestawia je i co nam ułatwia ich przestawianie. Jednym właśnie z tych urządzeń Niezbędnym i urządzeń. niezbędnym, tak jak jest Marcin tego tutaj typu mówi, wózeczek. jest taka, my ją nazywamy Doli. To jest taki wózeczek, też projekt Halapina. Wykonany w Polsce przez zdolnego Znajomego. ślusarza. Ślusarza, tak. Który wkładamy właśnie tutaj pod spód. Widzicie? Ma tutaj takie zaczepy na samym końcu, powodujące to, że się po prostu to nie wyśliźnie. A tam są kółeczka i cały tył jest pięknie tutaj podniesiony. Dobrze, chodź tutaj, bo to wszystkie piskraki idą do ciebie, Aha, a one no powinny dobrze. iść do mnie. Dobrze, to ja już tutaj się przestawię. Zawsze wyciągamy, no to jest oczywiste, na razie one są jak widzicie na 2 korytkach, są ciągle małe, 3 korytko czeka, notabene do poprawy złych gwoździków, wkrętów używałem, ewidentnie są za chude i pękają. Wiecie, bo to jest później ciężar. Ciężar. Naładujecie jedzonka i no to już waży. Dobrze zawsze mieć następnym takim gadżetem jest woda w pobliżu kur, one wypijają gdzieś 15 litrów dziennie. Natomiast tamte wypijają całość, czyli 30 litrów dziennie wody. Nie wyobrażam sobie, żebyście mieli z tym chodzić, ani wielu gospodarzy, czyli warto pomyśleć o tym, że trzeba skądś podciągnąć wodę. Wodę się ciężko nosi i jest ciężka i ciężko się nosi, bo się rozlewa. Nie zaflały za bardzo, dzięki Bogu, ale czyście. Pamiętajcie, że to wszystko są potencjalne patogeny. W jedzeniu warto poczyścić, nic się nie stanie, szczególnie, że akurat nie tym razem, ale nieraz jest tak, że tam jest w środku kupa nawalona, no bo sobie weszły, no jak do kołyski. A widzicie, jaką mamy pogodę? Tam zaraz będzie burza, chyba znowu będzie padać. Ja podejść tam do tyłu? To jeszcze Wam pokażę. Poczekaj, powolutku. Dobrze, one ładnie idą do Ciebie. Tak. Jeszcze troszeczkę. I wystarczy. Tak, tak, już wystarczy. Bo widzę, po trawie tutaj jest świeża. Doli mamy jedną, musimy zabierać ją na drugie pole. No kto wie, czy nie zamówimy drugiego, co nie? Tylko tam z czasem zawsze problem. Albo wiecie co, no może też przemyślimy po prostu, żeby 2 klatki były jakoś na jednym polu blisko siebie, no ale nie mogliśmy, no bo tutaj kozy, no też musimy myśleć o nich. Tak, Bo i, mamy wiecie, i to ogromny- chodzi o nawożenie też. Bo pamiętajcie, że no, jak macie możliwość w bezpiecznym miejscu postawienia, ale tam gdzie chcecie nawieść tą działeczkę, czy to pole. Popatrzcie, ile tutaj jest odchodów, które właśnie notabene przydaje się woda, żeby tak rozmiękczyć trochę, żeby w trawę weszły, żeby ten azot cały się znalazł w glebie. Ja ten czas zawsze robię w tej samej kolejności i ten czas, co podlewam, poświęcam temu, no kurczaki sobie chodzą i eksplorują, wyjadają najlepsze strawy teraz i wiecie, taki moment mają na właśnie jedzenie pastwiska, jakby, bo są głodne. A i za chwilę dostaną normalnie zboża, co nie? Ale to jest taki dobra przerwa, tam mówią właśnie 15-30 minut, dajcie im takiego oswojenia się z nowym pastwiskiem. Takie podlewanie, oprócz tego, że jakby wciska ten azot w glebę i
no właśnie ją użyźnia bardziej, no bo to nie wyparowuje od słońca za moment i jakby nie utlenia się. Robi też to, że mniej śmierdzi, to jest też ważna sprawa, bo pamiętajcie, dzień w dzień macie taki 10 metrów kwadratowych placek kupy, więc to mniej śmierdzi. Mało tego, one tworzą takie skorupy tej kupy. Na ogół widzimy, że lubią w kilku miejscach jakby się zbierać i tam najwięcej robić. Praktycznie i tak to jest pod całą klatką i chodzi o to, że ta skorupa wysycha na słońcu i robi się naprawdę taka twarda skorupka, której nie można, trawa nie potrafi przebić, więc bez podlania pastwiska dużo dłużej wracają do swojego stanu poprzedniego, żeby ta trawa się przebiła. Także warto moim zdaniem jakby najbardziej wykorzystać no ten negatyw robienia kupy i brudzenia, wykorzystać na swoją korzyść. Czy tam przyciągnąć na swoją korzyść. A to tylko trochę czasu i wody. Teraz to się wszystko bardzo łatwo tak rozciapciawia i jakby wchodzi w tą trawę. Jak ja bym tu przyszedł za 2-3 godziny i to zrobił, jak już po przestawieniu klatki, kiedy słońce pada, to już jest skorupa bardzo ciężkie do rozbicia. Nie wiem, czy już tam wspominaliśmy wcześniej, ale my namaczamy im również jedzonko i paszę. Marcin zalewa wodą. Albo serwatką. Albo serwatką, tak jak mamy. Zalewanie powoduje to, że to wszystko się skleja i kurki wszystko zjedzą. Chociaż z broilerami, wiecie co, to tutaj nie ma takiego kłopotu, że tak powiem, ponieważ one nie są za bardzo wybredne, one pochłaniają wszystko w każdej ilości. Natomiast no fajnie, wiecie, no bo my stosujemy dużo ziół, żeby no każdy dostało, prawda? No i zaraz prosiaki zaprosimy do stołu. Kurczę, zapomniałem, wiesz, tych chwil, żeby to pozamieniać. I zobaczcie, szwedzki stół, zapraszamy. Do funkcjonowania klatek potrzebujecie dokupić dzwon i zrobić korytka. Wtedy macie jakby pewność karmienia. Absolutnym niezbędnikiem jest taki wózek albo coś na styl wózka. Może są inne rozwiązania, my się tutaj nie upieramy. Natomiast musicie mieć taki wózek, żeby ten tył podnieść, bo nie przeciągniecie tej klatki. Oczywiście wiaderko, no to razem z dzwonem, no musi gdzieś ta woda być. Dodatkowo potrzebujecie jakieś wiadro, żeby tą paszę nosić. Potrzebujecie wodę właśnie mieć na miejscu, gdzie są chicken traktory. No i uważam, że potrzebujecie jakąś zasłonę, słomę. Jak będzie potrzeba, żeby dać im ciepło od dołu, no i jakąś zasłonę, jak wieje i pogoda jest paskudna, tak żeby się nie przeziębiły. No i to jest taki podstawowe rzeczy, które potrzebujecie. Dobrze, my w tym momencie przechodzimy do drugiej klateczki, na szybko Wam pokazać. Jest to kawałek drogi, Marcin musi się przespacerować.
Dobra, no to słuchajcie, pokazaliśmy chyba wam wszystko, co potrzeba, jeśli chodzi o brojlery. Wiecie, że odcinek o paszy też zrobiliśmy. Właściwie macie kompletne kompendium wiedzy, jak to tym stylem wystartować. Teraz troszkę pieniążków, troszkę pracy i można startować. No mamy nadzieję, że wam się to wszystko uda. Nie jest to takie proste, ale wiecie, najgorzej jest zacząć i później powolutku, sukcesywnie, krok po kroku z naszymi filmami i z nami. A co? No tak. I nie tylko właściwie, bo to jest kilku już youtuberów, którzy robią w podobnym stylu i można coś takiego osiągnąć. Przepraszamy Was na sekundę, bo akurat jedzie traktor. Na razie wam dziękujemy. Ja zabieram się za spryskiwanie wiadomo czego. Dzielimy się wami ładną pogodą i zapachami. I zapraszamy na kolejne nasze odcinki. Tym razem będzie coś prawdopodobnie o domku. Zdradzimy Wam namiastkę tego, co zrobiliśmy, co rozebraliśmy i znowu położyliśmy. I zdradzimy... Ale o tym się dowiecie wszystkim w następnym odcinku. Właśnie, bo to jest sekret, który przechodził z pokolenia na pokolenie. Dlatego Marcin rozebrał swoją robotę wściekły jak osa, żeby zrobić tak, jak nam jeden z naszych widzów, a jemu jego ojciec, a ojcu dziadek, czy tam synowi, prawnukowi dziadek przekazał. Rodzina cała cieśli, także mamy coś niezłego.